ale to jest oficjalne zakończenie. Mam moje kartony. Tata jedzie do mnie z Polski autem. Szymandero. To jest bardzo dobra! Dziękuję wam za ten pierwszy tutaj taki etap 7 miesięcy, który razem spędziliśmy. Elo! Witam serdecznie w ostatnim już odcinku oraz materiale na kanale Życie Siwego z tureckiej przygody. Jest aktualnie 30 kwiecień, a nam zostało tak naprawdę około 10 dni do wyjazdu na Final Four. I w dużym skrócie tata jedzie do mnie z Polski. Tata jedzie do mnie z Polski autem, żeby zabrać mi wszystkie rzeczy, żeby pomóc mi się przeprowadzić do Polski. Na początku miałem w planach załatwić to przez firmę kurierską, która się do mnie odezwała po moich słowach na konferencji w tamtym roku po Mistrzostwach Świata, ale finalnie mój tata stwierdził, że to będzie super przygoda i tak dalej, więc będzie do mnie jechał. No i aktualnie właśnie będę rozpoczynał wstępne pakowanie się, zapakuję już, powiedzmy, postaram się zapakować swoje prywatne ciuchy i większość rzeczy, żeby mieć to już zrobione, bo od jutra zaczynamy przygotowania do Final Four i trenujemy po 2 razy dziennie, więc będę miał trochę mniej czasu. Moja turecka przygoda się tam zakończyła. Jeżeli chodzi o tureckie podwórko, czapeczka Champion oczywiście jest na pamiątkę. Udało się ukąsić 3 złote medale za Super Puchar i Mistrzostwo Turcji. Także fajnie, cieszę się, taka roczna przygoda w Turcji. Mam nadzieję, że zakończymy ją jeszcze jednym złotym medalem i będzie poczwórna korona. Oczywiście to będzie najcięższa rzecz do zrobienia, jeżeli chodzi o ten sezon, ale mamy na to, mamy ku temu duże możliwości. Także tak wygląda sytuacja. 30 kwiecień będziemy się pakować. Nie będę wam tego całego procesu pokazywał, ale oczywiście gdzieś tam przebąknę trochę. Za chwilę wam pokażę stan mojego mieszkania. Że tak powiem, jeżeli chodzi o czystość, pozostawia wiele do życzenia aktualnie. Ale no tak jak mówię, ostatnie dni zostały pani, która przyjdzie tutaj ogarnąć mieszkanie przed oddaniem. Też będzie za jakoś tydzień, może 8-9 dni, więc już też jestem w takim moodzie, powiedzmy, właśnie przeprowadzkowym i gdzieś tam myśleniem o tym, co, gdzie, jak i kiedy. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o sytuację, jak się prezentuje aktualnie, że tak powiem, moje mieszkanie oraz mój etap pakowania, to mniej więcej wygląda on tak. No, czyli tu mam jakieś masę rzeczy, których już nie ściągałem z suszarki. Plus jest na pewno, patrzę się jak coś na ten podglądzik, bo po prostu ISO, żeby dobrze mieć, tak? Patrzę się, cięcia. Tak to wygląda, ponieważ no nie ukrywam, że dużo rzeczy już od jakiegoś czasu, nawet tego nie wkładałem do szafy, nie rozkładałem, tylko po prostu czeka to tutaj. Dzisiaj się tym zajmiemy, dzisiaj to wszystko zapakujemy i będziemy jednej walizki wszystko włożymy. Idziemy dalej. Aktualnie to jest garderoba, także no, widać, że większość wieszaków jest pustych. Tu mamy jeszcze jakieś kilka koszulek, ale to też pozdejmujemy. Rzeczy jakieś tutaj, które będzie trzeba popakować i tak to się prezentuje. A pokój, z którego można powiedzieć, że będziemy to zabierać, no to tutaj to mamy. Tu są walizki, weźmiemy to wszystko, popakujemy. Tak to się prezentuje, tak to wygląda. Tu mamy od Olka Baby Bjorn, spokojnie, to nie jest moje. To zabieramy Olkowi, który już do Polski wrócił. W sumie jak to nagrywam, to będzie dzisiaj grał mecz. Jeszcze w polskiej lidze, medyczny transfer. Warszawa zrobiła z powodu kontuzji Bartka. Także tak to wygląda. No, jest dosyć duży rozgardiaż, jak to się tam mówi. Nigdy na tym łóżku nie leżałem. Spoko jest to łóżko. Wygodny materac bardzo. No ale zapakujmy. Ciężko będzie mi to wszystko pokazać. Bo jak wszyscy dobrze wiemy, no nie mam osoby, która by tu ze mną za kamerą chodziła, zmieniała, wiecie, jakieś ISO, nie ISO, te wszystkie rzeczy. Ale tyle ile mogę, to postaram się wam z przeprowadzki mojej pokazać. Tak się zastanawiam i my tego nie chcemy tutaj robić. Zmieniamy miejscówę. Robimy to w tym pokoju, bo w tym mamy najwięcej rzeczy. Położymy sobie tutaj, jeszcze się rzeczy suszą. Także tak to wygląda. Dobra, jest pierwsza zapakowana. Cała waliza. Tylko jest jeden problem. To są wszystkie moje rzeczy takie 4F-owe, wiecie, moja kolekcja, nie kolekcja. I problem jest taki, że nie zmieszczę się chyba.
No nie no, jak to jest jedna torba, mogą się pojawić pewne problemy, ale dobra. Powiedzmy, że mamy jedną już. Wszystkie moje rzeczy 4F-owe. Poczekajcie, tu jest już prawie druga pełna. Bo prosto z Włoch, nie wiem czy wam to mówiłem, ale to w sumie też jest ważne, dlaczego się teraz pakuję, a nie jak wrócę po Final Four. Bo nie wracam tutaj po Final Four. Prosto z Włoch będę leciał już do Polski. Dlatego też tu mój tata przyjeżdża wcześniej. Tutaj jeszcze musimy to zostawić powiedzmy takie otwarte, bo tu jeszcze będziemy się dopakowywać. Ale jest jedna rzecz dla moich widzów kanału Siwego. Słuchajcie, życia Siwego. Mam bardzo dużo koszulek takich treningowych z Iratu. Wziąłem też sobie oczywiście kilka meczówek, bo tutaj jest też tak, że my w ogóle, tak jak w większości polskich klubach się, albo we wszystkich, gdzieś my robimy pranie, no to tutaj jednak jest takie udogodnienie życiowe, że jednak na przykład jak kończymy mecz, rzuca się wszystko się na środek szatni i tam potem jest jedna osoba, która odpowiada za całe pranie. Od jakiegoś momentu zabieram koszulki meczowe, żeby mieć też dla siebie na pamiątkę, ewentualnie na jakąś licytację charytatywną, jak ktoś tam poprosi, więc kilka tych koszulek będę miał. Tego raczej nie rozdam, może jakąś jedną byśmy mogli puścić na kanał, no bo jednak zawsze jak już komuś coś daję, no to wolę to gdzieś na cele charytatywne ulokować, ale mam bardzo dużo treningówek, niektóre są nawet w ogóle nienoszone nówki, no które po prostu mam, można by było je podpisać, jakby ktoś chciał, rozlosować. Ja się zastanowię, na jakiej zasadzie, a to w ogóle też jest ciekawy gifcik, nigdy tego w sumie nie pokazywałem, ale pokażę wam w sumie jaki gift dostałem od tureckich kibiców. To też podziękowanie dla was, tureccy kibice, no nie powiem wam tego po turecku, bo nie potrafię, ale dziękuję, dostałem tak, Chicago Bulls, Michael Jordan, czapeczka, dostałem Batmana, takiego Batmana i dostałem, proszę bardzo, the best YouTuber życie siwego. You see this Także dostałem takie gifciki, to wszystko ze sobą do Polski oczywiście zabieram. No i dostałem jeszcze klocki Lego. No i to jest gifcik, który dostałem z 3 miesiące temu. Dała mi jakaś dziewczyna na hali. To jest, nie chcę gafy żadnej puścić, ale to jest Besiktas, tak? Tak mi się wydaje. Ja fanem piłki nożnej nie jestem, nie śledzę za bardzo, więc nie chcę też jakiejś gafy walnąć, ale chyba wydaje mi się, że to jest ta drużyna. Dostałem z moim numerem 21 Fornal, ale też na pewno sobie zabiorę, będę miał na pamiątkę. Wiadomo, że to nie jest drużyna, w której ja gram, ale fajny gifcik. Także to są te gifciki, które dostałem gdzieś od kibiców. Jeszcze jakieś tam bransoletki oczywiście też się pojawiły. A wracając do tych koszulek, ja bym chciał bardzo 100 000 subskrypcji wbić. Wiem, że to jest nierealne, żeby wam proponować na 100 000 subskrypcji rozdanie koszulek. Ale napisz jakiś komentarz, nie wiem, może się, to będzie naturalnie, nigdy nie wiesz kiedy przyjdzie na ciebie pora. Także jak zostawicie tam jakiegoś lajeczka, komentarzy, wiadomo, że pewnie subskrybujecie, to ja może się raz na jakiś czas do jakiegoś widza w komentarzu odezwę prywatnie, żeby mi podesłał adres, to wtedy taką koszuleczkę wyślemy. I tyle, no ja je zabiorę do Polski i będę kombinował, będę myślał, także bądźcie czujni. Nie wziąłem kamery, a w sumie wypadałoby to też nagrać. Pojawiły się problemy pojemnościowe, także wybrałem się do Ikei, a kamery nie zabrałem, dopiero przypomniałem sobie w aucie, że w sumie mógłbym to pokazać. Jak trzeba coś kupić, to Ikea ratuje życie, bo byłem w 3 sklepach u siebie w galerii niestety, ale nie mieli ani kartonów, ani niczego, a walizki nie będę kupował na jeden transport, bo jest to bez sensu. Gdzie ja teraz znajdę kartony. Wszystkie sklepy w Ikei na całym świecie wydaje mi się są tak samo rozplanowane. Ja nigdy nie wiem gdzie co jest. Oj, mogę trząść, ale to wiecie, z prowizorka trochę na aparacie. Ale a propos tej Ikei mam dobrą historię. Sprzed 7 miesięcy, jak tu przyjechałem za pierwszym razem, pojechałem sobie kupić jakieś kołdry, pościele i tak dalej. Wszystko co potrzebowałem na tamten moment, jakieś takie wstępne rzeczy. Zrobiłem zakupy, robię właśnie jakoś już po zamknięciu w ogóle, żeby była jednym z ostatnich klientów. Podchodzę do kasy, tam wyszło z 2,5 koła. Odmowa i zablokowali mi kartę w Polsce. No i musiałem pani przetłumaczyć po turecku, gdzie ja po turecku nie mówię, że no jest taka sytuacja. No okej. No i na następny dzień wróciłem, bo zakupy na mnie na szczęście czekały, także ChatGPT pomógł się dogadać. Mam moje kartony. Jak to się rozkłada? Witam serdecznie po kilku dniach, że tak powiem, przerwy. Jest aktualnie 5 maj, 19:37.
Mój tata jest 2 godziny od Ankary, zatrzymał się właśnie na stacji, rozmawiałem z nim, także w tym vlogu pojawi się Mareczek. Mareczek się pojawi, kupiłem mu jedną rzecz, wam pokażę. Powiem tak, mój tata wychodzi trochę na takiego, że tak powiem, do takiego obżarciucha, ale to tak nie jest oczywiście. Lubi sobie zjeść i tak dalej, ale to też nie jest tak, że trochę tak trochę na tym vlogu tak to wygląda, ale proszę bardzo. Zakupiłem mu jego ulubione takie tureckie, chyba tureckie eklerki, 20 sztuk. No i będzie jadł. Lubi z czekoladowym nadzieniem bardziej, no ale czekoladowego nadzieja nie było. Tak nie przywitamy go chlebem i solą, tylko przywitamy go na ziemi tureckiej, tureckimi eklerkami. No i spędzimy trochę czasu, będzie ze mną zostawał na kilka dni. Co prawda mam tutaj dosyć łóżko zawalone jakimiś rzeczami i tak dalej, to widać w kamerze, więc może wyślemy go na małe łóżko tam do dziecięcego, albo po prostu zabierzemy, zabierzemy. Także tu jest cięcie, widzimy się jak mój tata będzie już na miejscu. Elo! Witam serdecznie, idziemy po mego tatę. Dojeżdża. 2200 km. Tak chodzę ostatnio, mega wygodny. Ostatnie dni tutaj. Na ankarskiej ziemi, ankarowej, no jakieś takiej. No a tak się prezentuje budynek z zewnątrz. Ładnie wygląda. To opowiem wam historię, jak już tu jestem. Jest tutaj Burger King, jeszcze inna restauracja Popeyes. I miała miejsce sytuacja, no bo oczywiście ja tutaj dbam o odżywianie i takich fast foodowych rzeczy raczej nie jem. I raz sobie zrobiłem cheat meala po miesiącu i czy tam po 1,5 miesiąca. Zamówiłem właśnie Burger Kinga. No i sytuacja wyglądała tak, że wziąłem chyba 2 gryzy. No i nie zjadłem, jakoś mi nie smakował. Już tak przyzwyczaiłem do tych, powiedzmy, zdrowszego tutaj żywienia, że nie jadłem. Dobra, jest krakowska blacha. Tu, nie widzi mnie. No dojechałeś! Tutaj zimno, to nie Polska, że tutaj w niskich spodenkach. Siemandero. Siema. No i przecież tam się Dobra, wjeżdżamy do garażu. Siadaj na pasażerze. Gdzie to jest moja bryka. Dobra, wsiadaj. 25 godzin, 24 minuty, średnie spanie 6,7, 2200 km, 2216 i 900 metrów. I nie jestem taki leszcz, jak tam wczoraj powiedzieli, że tata tempomacik i setka. Ludzie oczekują ciebie i mamy cały czas u mnie na kanale, tęsknią za wami. Mamusia została. Przy maturach pilnuje tych dzieciaków, żeby nie ściągali. Tam pisała. Napisałem jej, je ściągać. Widziałem wczoraj. 2, 4, 6, 20. Nie zjadłeś żadnego? Nie, no ja nie jem słodyczy. Za to jak alergii to bym oddał życie. Nie, kocham je. Zrobimy oficjalnie. Dałeś dupę! No wiem, nie było ściemnym środkiem. Miałeś wczoraj z ciemnym. Trzeba było zostawić je. Nie było, nie. Ale było, te co miałeś... Nie, one też stare. były z białym. Też były z białym? Nie było z ciemnym. Chodziłem codziennie do sklepu i szukałem. Jadę 2,5 tysiąca kilometrów, a ty nie możesz pankarze znaleźć z ciemnym. Jeden sklep jest. No. Nie mogłeś sobie już buty włożyć wszystkie jedne do jednego kartonu, wtedy będziesz wiedział, buty mam w tym kartonie. Napiszesz sobie pisakiem na kartonie buty, wtedy będziesz miał dużo łatwiej. Dobra. No i tak se zrobi, te buty też. A to co to jest? Piłka do rolowania. Tego słupa? Wszystkiego. Uda, tak? Pomaga? No. No by mi się sprzedało na podróż, bo czeka mnie jeszcze 2,5 tysiąca kilometrów, bym se tu położył i se rolował w czasie jazdy. Ile dałeś za tą koszulkę? Tą Off-White'a. Którą? Tą. Z 2 koła? Nie stać mnie. A ty Mogę ci ją podarować za podróż. To jak ci się podoba. Ja ci już powiedziałem, że nic od ciebie nie biorę. Ale mogę ci, ja chcę ci, jest prezent dla ciebie. Nic nie biorę. Całe życie nie brałem od dzieci nic i ty na stare lata. Jeszcze zabierzemy kołdry, te, które tu są. To daj, to teraz krótki wywiad z tobą przeprowadzę, zobaczę czy się nadaje na tego youtubera, tak? Nie musisz nic trzymać. Tak? Może zadać No to ja pytanie. będę tutaj z tyłu stał, ale lepiej się czuję z kamerą w ręce. Tomuś, wracasz do kraju po roku, tak? No. Jakie ci mam zadać pytanie, na które ci jeszcze nikt nie zadał? To No to mega, ja już mówię. mega analiza dziennikarska. Kiedy będzie wnuczka? Bo dziadek jest już niecierpliwiony bardzo. No czekamy. Za 10 lat. Za 10 lat. Tu zwariowałeś? Ja mam 60. Będę jeździł na wózku z wnusią na spacer i na lody? Pytaj Janka.
Janka, dobra, następne pytania. Czy oczekiwania w Turcji spełnione w 100%? Zobaczymy za tydzień, no ale na razie tak. Na razie tak. No, słyszałem tam ostatnie informacje i się bardzo zdziwiłem, że jest mało zawodników, którzy w jednym roku zdobyli wszystkie trofea, i klubowe, i europejskie, tak? To prawda? No Zenit tylko z Leonem. Leon ma. Dwa razy. Leon ma z siatkarzy w Polsce ma tylko o. No miło by było, także trzymamy kciuki. No dobrze, co by tu jeszcze Ci takie Pytanie masz zadać? jeszcze? Kończymy dzisiejszy dzień. Mama kazała zapytać. Ważne pytanie. Czy ty oszalałeś z tymi tatuażami? Przecież ona tego nerwowo nie wytrzyma. Chcesz, żebym został wdowcem? Mi się podobają. Po prostu ten wywiad nam się nie klei. Ty nic nie odpowiadasz. No co ci będzie? No mi się podobają, no więc sobie zrobię, no. Ale na tej samej ręce? Nie, na nodze. Na nodze? I co to ma być? Zobaczysz. No możesz mi chyba No tu powiedzieć. z przodu zobaczysz. Ale drzewo- Jest taki projekt, będzie taki gladiator, lew. Zajebiście to będzie wyglądać. Słuchaj, trzeba przeżyć życie jak lew, a nie k***a jak wiesz, mrówka. Ja muszę żyć jak lew. Żeby poczuć smak Polski. Tata gotuje pomidorową. Nie bój się, żonka, nie zabiję twojego bloga kulinarnego. No, spróbowałem ją. Pyszna jest, k***a. Pyszna pomidorówka Nie no, jest dobra, ale... na samych warzywach. Na samych warzywach. Wywar z warzyw, przemiksowany i bardzo dobry przecier pomidorowy, bo to podstawa, ale pikantna jak w cholera. Co ja za przyprawę kupiłem? Wiesz, że to już 3 dni jesteś, a masz 30 litrów pomidorowej. To? To jest na 2 dni dla mnie, dla Marka. Ale nie- pierwszy raz, żebyś zupę ugotował. To ty nie wiesz, że ja wszystko w domu, no wszystko, no gotuję dużo, jakie Ja pyszne... spróbuję teraz. Spróbuj, no zobacz, masz, nakręcę cię. Mi powiedz, czy może masz tą myszkę, a potem będę mył. No i co sądzisz o tacie kulinarnych umiejętnościach? Nie no, pomidorówka jest rewelacja. A ty sobie gotowałeś jakąś zupę tu kiedykolwiek? Lepsza? Jeszcze posolić? Dobra. Więc to nie załamuj mnie. Nie no dobra, jest dobra. Nie załamuj Jest mnie, bardzo proszę dobra. cię. Jest bardzo dobra, naprawdę. Tu się przyłożyłem, no to nie Nie, jest... jest bardzo dobra. Wiesz co? Jest bardzo dobra. Podcinasz mi skrzydła, nie, no tak to ja się... Nie no, ale jest bardzo... Będziesz wpierniczał następne całą owsiankę, już ci nic nie ugotuje. Koniec tematu. Ale jest bardzo dobra. Nie ma... Nie Same warzywa, zdrowe. nie słyszę szczerości o twojej wypowiedzi. No wiesz, no... Tak szczerze, od 0 do 10 wśród wszystkich pomidorówek, jakie w życiu jadłeś. Od 0 do 10 pośród wszystkich pomidorowych jak jadłem. Jak jadłeś w życiu na całym świecie, no. To daj chociaż piątkę. kurwa. 6. 6. 6, no. 6 to nie jest. No to mówię, no nie jest zła, nie? Ale przecież Nie no, mama robi lepszą. Co byś chciał dodać? że nie wycinamy fragmentu z zupką, żeby sobie wszyscy nie myśleli, że tylko Dorcia piecze to, Nie. Dorcia ciasteczka, rogaliki, a tata tylko jest od wpierniczania kebabów. Nie, tata też gotuje super. Także nie jest tak dobrze. Tego prosimy nie wycinać. A gdzie są te 20 ekmerków, które były 2 dni temu? No nie wiem, to ten co flateruje podłogę. To chyba Nie ma już? ten co jeździ z floterką. Ale słuchajcie, słyszeliście ile razy prosiłem, że eklerki mają być Tak, z czekoladą. Dobrze, że to poruszyłeś. I co, byłeś dzisiaj w sklepie? Ja bym pojechał na drugi koniec Ankary i kupił z czekoladą, a nie z białą masą do dupy. Byłeś na łowach arbuzowych dzisiaj, tak? Tak. Jak ci smakuje? Arbuz jest rewelacyjny. Debeściarski, a zwłaszcza było... Słychać? Nie, ja tu wstawię ten filmik, co na grupę wysłałeś. Żeby nie było to tamto, to wam teraz pokażę, jak się kupuje arbuza. Çok güzel. Şahane. Şeker. Ah. Nie? O.
Jarek. Możesz wstawić, proszę bardzo. On jest w poziomie, ale to nie masz tego, nie masz Bo ja praw ci powiem autorskich moich. Nie masz moich praw. U nas, bo wysłałem już ten filmik Kochanowi, napisał XDD, bo chodzą legendy o tym, jak arbuzy wybierasz. Powiem tak, Możesz strzelać tą technikę, bo to bardzo ludzi będzie to ciekawi. musi być taki dźwięk głuchy, to jest podstawa. 2, musi być ciężki, czym cięższy to i lepszy. I ten dzyndzel tu, czym mniejszy, tym lepszy. I jak najwięcej, ja akurat wziąłem tą połówkę niedojrzałą, inaczej, ta, która leżała na ziemi, bo ta leży na ziemi, to ta część powinna być pod spodu cała biała. To świadczy, że długo był na polu. To są podstawowe rzeczy do wybierania arbuzów. Bo zresztą nagrałem, jak się to robi moim dzieciakom. Wstawię to. No, Wrzuciłem na grupę naszą rodzinną, bo się z tego śmieją, a się dużo znają. Ja tu rok grałem w tej Turcji. Ja wiem, jak się arbuza kupuje. To jeszcze nie sezon na arbuzy. Ale arbuz to jest nic. Morele dzisiaj rządzą w Turcji. No morela jest pycha. Dobra? Ja nie lubię jakoś morel. Bo znasz polską. Znasz polską morelę. Masz, poczekaj, daj ci nagram. Ja nas tak złapię. Jestem, wiesz, tu profesjonalistą. Morela jest, truskawka jest lipa. Jak w Polsce, ale morela. No i spróbuj, czy taką morelę znasz? No to gejna. Ale ja morel za mało zjadłem. Kilka razy. Mama twoja kocha morelę. Dobre są. To zaczaśnij dobrze te drzwi. Idzie nasz, no zostaw, ja to będę pchał. Patrz, no i tej rady. Może być kamera, gaj. To tam trzeba operować zasłoną w kamerze. Poczekaj, ja cię jeszcze wyprzedzę. O tak, patrz, musi być git. O, jedzie nasz. Jedziemy. Ty, ja na dobrą sprawę mogłem krzesło wziąć jeszcze. Tomek ostatnio niepochlebnie się wyraził na temat mojej zupy pomidorowej. Troszeczkę mi to serce załamało. Ja się starałem jak mogłem, żeby wyszła polska dobra pomidorówka. Więc jeżeli wszystkie pozytywne komentarze na filmie będą na temat mojej zupy pomidorowej, z wyglądu możecie ocenić, ale naprawdę była pyszna, uwierzcie mi. Co? Nagrodzę czapką i koszulką treningową z Wiratu. I może jeszcze coś tam dorzucę, jakiś dresik. Mam cały karton sprzętu, więc liczę na bardzo pochlebne opinie, miał pochwały na pomidorową. żeby mamusia zobaczyła. Była dobra, szóstka to przegiąłem. Janek, cała nasza reputacja naszej Q7 idzie teraz pod młotek. Czy ten fotel wejdzie tu do przodu? Trzymaj kciuki. No nie ma takiej opcji. O kurde, lekko nie będzie. I ważne jest to, żeby tak samo nie zniszczyć samochodu, nie? Więc trzeba to robić bardzo powolutku i z głową. O. Wejdzie Tomuś, wejdzie. Pomóc ci uważać, żebyś... Nie. Ja No już dobra. przeproś, ale ładnie tak powiedz. Przepraszam Q7, przepraszam cię. Ale nie, ja postawiłem zakład, zrobię ci tosty. Nie, ja mam powiedz tak, przepraszam Q7, tu jest jeszcze ważne. Jestem fanem BMW. Uważaj, tylko nie mnie, bo ci, że jak tu... Żeby... Ja widzę ty. Tomuś, spokojnie. Tata ma zawsze rację, zapamiętajcie to. 180 dzień jedzenia owsianki z rzędu. No dawaj. A ja mimo wszystko, że zupa nie była pochlebnie odebrana przez syna, zrobię mu koktajl. Ale kiwi? Nie będziesz chciał kiwi, ja lubię różne owoce do koktajlu. A ty ale robisz na czym to? na jogurcie. Na klasycznym jogurcie. Ale nie muszę ci dawać kiwi. Jak nie chcesz kiwi, to nie. Ale pomarańczka na pewno damy. Połóweczkę. Powinnośmy te pesteczki wydłubać, bo nie za bardzo one są przyjemne w koktajlu. Ja bardzo lubię sam koktajl arbuzowy. Ale nie wiem, czy tobie by Tomek potrzebł. Ja bym lubił, ale ja będę tylko arbuza i pomarańcze. Arbuza i pomarańcza. A nie chcesz maliny? O, malin też można dorzucić, no. No i jeszcze maliny, ile się po prostu da. Dam ci dużo arbuza, żeby ten smak przenikliwy, żeby był ten główny arbuz, bo on jest wtedy najfajniejszy. Już chyba. Nie, bo czym więcej owoców, tym jest lepiej. Malinę, no malinę mamy taką, ale to nie jest zła malinka.
mrożona, ale będzie git. I teraz damy ten twój wynalazek kosmiczny, cukier bez cukru. Najlepszy słodzik, jak to się nazywa? Erytrytol. L-trytol, tak? Damy L-trytol, który w ogóle nie jest słodki. Nie tu! Popieprzyło mi się. No. 2 łyżki ci powinno wystarczyć. No i żadna filozofia i mamy jogurt. A ty... Czy coś? Słuszna uwaga. Ale to nie zmienia faktu, że pomidorowa była dobra. Jest pychota. Leci ci ty na silnik. Nie zamknąłeś, no. Nie, bo nie chcę zamykać do No końca. musisz zamknąć. No. No dobry, bardzo dobry. Naprawdę bardzo dobry. Taki płynny. No to 0,10, 8 jak dasz, będę zadowolony. Nie, daje 9 albo 10, zajebisty jest. A czuć arbuz? No. Za ile wyruszasz? No zobacz, która jest godzina. 7,5 godziny. 7,5 godziny, tak. Jest teraz godzina 18. Nie, teraz jest 20. Jest ta pierwsza pewnie. No to słuchaj, ja jutro jeszcze sobie pogadam do kamery, zakończę ją gadkę. Możesz się pożegnać z vlogiem. Było miło. Fajnie, że się pojawiłeś na przeprowadzce, dziękujemy ci tutaj bardzo. Ja ci dziękuję za pomoc, jesteś szef. I co, wesołej trasy. Komuna nie masz za co dziękować, ponieważ to jest rodzina. Dzięki Tomula za słodycze na drogę, zaopatrzyłeś mnie, ci powiem tak, mam żelki, No dostałem. tylko nie wiem co to jest, bo to pewnie dostałeś. Co to jest? Czekoladki? To dostałem, a zostało z ostatniego cheat meala mojego. Mardini jakiś. Sprawdzimy, także to mam. To mam jeszcze jutro do zabrania tylko moją poduszkę, ten statyw. Smarta zabraliśmy. Daj mi siaka w takim razie i widzimy się w Polsce, byku. No i... Gdzie to? Nie Verona? Gdzie wy to lecicie tam? Do Włoch. No to wiem, że... Mi się cały czas zawsze myli z Trento, nie Trento, tylko Turyn. Do Turynu. No Turyn czeka. Trzymamy kciuki. Pamiętaj, że Polska nie będzie za Ciebie trzymać kciuki w pierwszym meczu, ale Kraków będzie trzymał za Ciebie mecz, będzie za Ciebie trzymał kciuki. Także wszystko przed Tobą. Bijam serdecznie, ostatni update a propos tak zwanego mieszkanka 11 maj. No tak się prezentuje, już nie będę obchodził, jest po prostu puste. To jest po prostu puste. Tu są ostatnie rzeczy, które gdzieś tam mam ze sobą, czyli paczka, na Ligię Mistrzów przygotowane rzeczy na wyjazd. Tak to się prezentuje, tak to wygląda. Wszystkie tutaj rzeczy, szafeczki proszę bardzo, opróżnione, puściutkie. Bang, bang, bang. Sypialnia posprzątana, czyściutka, szafy puste. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Przygoda turecka się kończy. Tak naprawdę no jeszcze nie kończy, no bo przed nami jeszcze... siądę sobie gdzieś tutaj, żeby takie podsumowanko zrobić. Tak naprawdę jeszcze główny turniej przed nami, na który powiedzmy czekaliśmy i najbardziej się przygotowywaliśmy, czyli Final Four. Aktualnie jest poniedziałek, jutro mamy ostatni dzień tutaj w Turcji. Ten materiał pojawi się najprawdopodobniej za 2 dni. Także my jeszcze jesteśmy przed Final Four, ale to już jest taki ostateczny odcinek, który pokazuje przeprowadzkę, bo oczywiście gdzieś poruszamy tutaj tematy siatkarskie na tym kanale, ale zdecydowanie jest ich mniej, jest tu takiego bardziej lifestyle'u, życia, tego jak sobie funkcjonuje i tak dalej. I tak to też zamkniemy na pewno na Final Four, sobota, niedziela jedziemy walczyć, zrobimy wszystko, damy się maksa i zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi, czy do spełnienia naszych marzeń siatkarskich, przynajmniej moich i pewnie reszty chłopaków, czy będzie trzeba kolejny raz próbować. No ale wierzę mocno i zrobię wszystko, jak i pewnie każdy z chłopaków, żebyśmy osiągnęli najwyższe laury. Podsumowując, tutaj, że tak powiem, życie, tak to wyglądało, kilka odcinków udało się z tego stworzyć, kilka materiałów się pojawiło, ale to jest oficjalne zakończenie tureckiego pobytu, tureckiego tutaj mieszkania. Na Final Four nie będę ze sobą kamery zabierał, kręcił tam czegoś tam full focus, full skupka. Na już ten docelowy turniej trzeba zrobić wszystko i w 100% się przygotować, żeby gdzieś ta głowa myślami nie odbiegała.
Następne materiały, jakie się pojawią, no to już będzie Polska, to już będzie powrót do Polski. Dużo obowiązków, dużo rzeczy czeka mnie przez pierwsze 10 dni wakacji, dużo rzeczy do ogarnięcia, także na pewno sama przeprowadzka się na tym kanale pojawi. No i już materiały z Polski, ale tutaj zamkniemy sobie playlistą. Dziękuję Wam za ten pierwszy tutaj taki etap 7 miesięcy, który razem spędziliśmy. Na podsumowania pewnie przyjdzie czas jeszcze w jakimś Q&A, który na pewno nagramy za może miesiąc, za może 2 i sobie wtedy na pewno jakieś pytania a propos tej tureckiej przygody wybiorę i odpowiem, ale tak się pewien etap w moim życiu kończy. Ciekawy rok, interesujący rok, ale tak jak mówię, na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas i co? Zamykamy, że tak powiem, turecki sezon w tej jednej playliście i zapraszam do przyszłych odcinków, które będą się pojawiać. Siwy się tutaj odmeldowywuje na razie i widzimy się w przyszłych materiałach. Buziaczki ślę do Was. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, zostawić lajka, subskrypcję, bo chcemy 100 000 wbić, to jest nasz cel na tym kanale. I tyle. Elo!